Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zajrzymy do szklarni, zobaczymy jak sobie radzą sadzonki po zimie. Także zapraszam do oglądania filmu. Tymczasem w szklarni większość granatu po prostu pleśń zjadła. Temperatury plus wilgotność były nieodpowiednie dla granatu, natomiast passiflora sobie tutaj ładnie coraz większa jest. Jeżeli chodzi o granat, to nie ma z tym problemu, bo na przykład zostawiłem pojemnik, w którym były nasiona, bo to tak w jednym czasie nie kiełkowało, także tutaj cały czas kiełkują nowe z tych pozostałości nasion, które zostały po prostu. No i z jednego owocu granatu naprawdę bardzo dużo sadzonek można uzyskać. No natomiast awokado, zobaczcie sobie, awokado to bardzo wdzięczna roślinka. Tutaj już następna generacja mi rośnie, no bo jak moja małżonka kupuje awokado, to generalnie pestki wsadzamy teraz do ziemi i tu już widać coraz to nowe wypuszczają jedno, drugie, trzecie. Ta wystartowała jakoś tak szybciej, nie wiem od czego to zależy, ale to naprawdę może czasami do 3 miesięcy różnicy być w kiełkowaniu posadzonych w tym samym czasie nasion awokado. Natomiast orzech włoski zapadł w sen zimowy, po prostu w pewnym momencie zaczęły się robić liście żółte i może faktem jest, że po prostu sobie zapadł w dżemkę. Jeżeli chodzi o arokarię, to zobaczcie, korzeń aż wypchnął nasionko, także ja to chyba przesadzę do jakichś większych. O, tutaj chyba wypuszcza coś, wydaje mi się. A może nie wiem, ciężko powiedzieć. Także z arokariami tutaj ją chyba coś zjadło, no ale wygląda to obiecująco. Tymczasem w namiocie roślinki jako tako przezimowały. Tutaj fikus, któremu spleśniała końcówka wzrostu, wypuszcza tutaj nowe odnóżki. Ten drugi cały czas to wypuszcza coraz to więcej odnóżek. Tu natomiast awokado. No ja myślę, że w przyszłym tygodniu będę namiot rozbierał z tego względu, że aplikacja mówi, że jeszcze będą tutaj minusy do nas jakieś przyjdą w przyszłym tygodniu, także wolę się wstrzymać tutaj, jeżeli będzie ten minus, bo to tak się. Im dalsza prognoza, tym czasami większa może być po prostu redukcja tego, co się będzie dziać. Także wolę się powstrzymać jeszcze jeden tydzień, bo już tak miałem zamiar rozbierać od 2 czy 3 tygodni, no ale jak obserwuję właśnie temperatury zapowiadane, no to cały czas sobie przesuwam ten termin. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Róże tutaj posadzone bardzo ładnie się tutaj zachowują. Będę musiał je porozsadzać do osobnych doniczek, bo tutaj, jak widać, się robi już gęsto. No na dniach też zrobię rozsadzanie agawy, bo chciałem właśnie tutaj się powstrzymać, aż się zakończy sezon zimowy. No bo jak to wiadomo, podatność na pleść i różne takie rzeczy może być większa, jeżeli kaleczymy roślinę, no a jakby nie było rozsadzania, no to jest tam jakaś forma kaleczenia roślinki. Papryki to mi tutaj ślimaki po prostu szatkują, także następnym razem w związku z zdobytym doświadczeniem to po prostu te tutaj wyjadą wszystkie doniczki, bo one się gdzieś ślimaki tam chowają w gąszczu. No ja tu nie za wiele robiły, to tak jak widać na załączonym obrazku, ale no mówię, tutaj coś pokombinuję nowego i generalnie chciałbym jak gdyby no tutaj ze szklarni pozbyć się ślimaków, a jako że one potrafią być wniesione jaja na roślinach z zewnątrz, także chciałbym tutaj jakoś właśnie coś pokombinować, żeby uniknąć tego problemu w przyszłym sezonie, no ale
to wiadomo, człowiek się uczy cały czas. Tu moje kany, która była rozsadzona w zeszłym roku i z której jedna odnoga cebulki poszła do kolegi wygranej w konkursie. No ale tu jak widać po prostu jest szaleństwo. Będzie trzeba większą doniczkę skombinować, bo tutaj się coraz... Zobaczcie, ile tutaj oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Coraz to nowe igły wystają, także bardzo mnie cieszy ten fakt i tutaj nie ucinałem tych starych tych. No i przeżyło w szklarni, także pozytywnie jestem nastawiony do tego, nie? A tutaj nadmiar kan od Piotra, też poszatkowane przez ślimaki. Winowajca został znaleziony, ale jako, że to były małe liście, one urosły, także dziury też się porobiły większe. No a w każdym bądź razie też będzie dużo przesadzania i po prostu sympatycznie. O, tu jak widać zbiornik już się automatycznie uzupełnia. Przelewa się woda z drugiego zbiornika grawitacyjnie. Także tamten zbiornik jest pełen, bo przez te ostatnie w tym tygodniu kilka dni padało i się napełnił. Był przedtem przeze mnie opróżniony w związku z tym, że temperatury były minusowe, także wolałem się zabezpieczyć. Tu jeszcze w przyszłości planuję zrobić z materiału jakąś osłonę, żeby osłonić ten zbiornik wewnętrzny przed światłem, żeby tutaj po prostu się glony w środku nie namnażały. No ale to pewnie jakiś film zrobię na ten temat. No i to by było na tyle. O, wiatr dzisiaj trochę szaleje. No a tutaj jeszcze moja małżonka w ten weekend się pobawiła i jakieś pomidorki i inne warzywa posadziła. Tylko że tym razem z paczek, to znaczy nasiona z super hybryd jakieś. No tym razem nasiona właśnie takie gotowce, często zakupowane w marketach czy innych z tego typu sklepach ogrodniczych. Także też zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakaś hybryda. A tutaj chyba to są dalie, jakieś inne kwiatki. Ciężko mi powiedzieć bez opisu. Tutaj jest bałagan w szklarni, ale ja się wezmę za porządki w tym samym momencie, jak będę namiot rozbierał, także tu jest, nazwijmy to, artystyczny taki porządek, albo artystyczny nieład, jak to woli. Mówię, tutaj jak sezon się rozpocznie na nowo, na dobre, namiot zostanie rozebrany, to wtedy będę myśleć o porządkach, reorganizacjach, rearanżacjach. No i na pewno też tych roślin będzie coraz więcej, nie? Także, bo tutaj jeszcze zamierzam coś wyciągnąć z piwnicy, ale o tym będzie osobny film. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.